Zanim zaczniemy odcinek, chciałem tylko powiedzieć, że szukam pomocy w temacie dodawania angielskich napisów do filmów. Ogólnie chciałem je dodawać do wszystkich swoich omówień jakichś tematów i nawet to szło do momentu, kiedy rozwolniłem, straciłem motywację i tak to stoi. Jeśli znajdą się jacyś chętni, to w głównej mierze chodzi tutaj o wszystkie filmy pogadankowe. Raczej nie potrzebuję napisów pod gameplayami, one to co najwyżej w jakiejś tam drugiej, trzeciej kolejności. Chodzi tylko o te filmy, na których omawiam jakiś konkretny temat. Najlepiej, żeby zacząć od najnowszych, a skończyć mniej więcej w tym miejscu, gdzie zacząłem z takimi napisami. Także z góry dziękuję wszystkim chętnym, jak pomysł nie wypali, to cóż, dam sobie radę. Dziękuję, już nie przeszkadza, niech odcinek leci. Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o marionetce. Jest to taki odcinek podsumowujący tą postać po wszystkim, co wiemy z Sister Location. Zapraszam do oglądania. Jak już mówię od czasów czwórki, marionetka to według mnie ugryziony dzieciak, dziecko z FNAF 4. Na ten temat jest jedno bardzo proste i wymowne porównanie, poza z ostatniej minigierki, poza FNAF 3, chociaż istnieje też dużo bardziej konkretnych informacji na ten temat. No i wszystko byłoby ok w tym miejscu, gdyby nie tajemniczy, nieznany dzieciak z minigry Take Cake. Co z nim? Dlaczego pojawia się w tym miejscu jumpscare marionetki? To drugi dosyć prosty i dosyć wymowny argument, tyle że w całkowicie przeciwnym kierunku. Całkowicie przeczą one sobie nawzajem. Poza tym wiele ludzi wierzy, że ugryziony dzieciak to Golden Freddy, czy czasem nawet Shadow Freddy. I co teraz? Jak to połączyć w całość? Zanim pojawił się Sister Location, wierzę, że rozwiązaniem drugiego dziecka jest to, że ugryziony dzieciak jest rzeczywiście marionetką, a drugi dzieciak z minigierki Take Cake to pluszak Fredbeara. W takim scenariuszu ten nieznajomy dzieciak był przyjacielem marionetki, pomagał mu ile mógł, tyle że jako dzieciak, cóż, wiele nie mógł zrobić, wiele nie wiedział, także jego pomoc aż tak wiele nie dała pożytku. Dzieciak był wciąż załamany, wciąż przerażony wszystkim, co się dzieje dookoła. Dzieciak został ugryziony i umarł w ostatniej cutscence, a nie ma ani słowa od niego, ponieważ jego pośmiertny cel się skończył. Nie ma już dzieciaka, którym miał się opiekować, także mógł odejść. Mimo wszystko cała ta teoria okazała się błędna. Jak sugeruje nam Sister Location, pluszak Fredbeara nie jest w ogóle nawiedzony. Tak naprawdę każdy poszczególny pluszak, którego na minigierkach widzieliśmy, to po prostu osobny, inny pluszak rozłożony gdzieś na drodze dzieciaka, a nie teleportujący się zmyślony przyjaciel. Nie jest nawiedzony, a za to jest wykorzystywany w całej tej idei eksperymentu na dziecku, który siedzi w pokoju w podziemnej części lokacji i mówi do niego przez krótkofalówkę. Tak więc raczej nie jest to poprawna historia tego dzieciaka. I co teraz? Powiem, że naprawdę nie jestem w stanie za bardzo wyjaśnić, o co chodzi z dzieckiem z Take Cake. Jedyne, co mogłoby mieć sens, to na przykład powiązanie tego dzieciaka z incydentem z gazet. Co jednak nie ma według mnie sensu, nie pasuje to do opisu, wszystko powinno się wydarzyć w okolicy jednego Freddy's i wątpię, że to tutaj reprezentuje lokację z jedynki. Jedyne, co rzeczywiście mogłoby mieć sens, to to, żeby to dziecko tutaj zostało porwane przez Williama i zostało właśnie dzieckiem z czwórki. Czyli żeby to był ten sam dzieciak, oba płaczące dzieciaki były tą samą osobą. Ale czy miałby to rzeczywiście sens? Cóż, teoretycznie można powiedzieć, że ten duch reprezentuje, że dzieciak został porwany, a jakiś czas później zginął. Mogłoby coś takiego być. W ten sposób mógłby stać się marionetką, ale nie sądzę, że można to w jakiś sposób potwierdzić. Cała teoria ma swój sens, ale ma za mało argumentów, żeby ją potwierdzić. Mimo wszystko, teoretycznie miałoby to sens. Dzieciak jest gnębiony, co mogłoby zasugerować, że nie jest członkiem rodziny. Choć cóż, nie musi to niczym świadczyć, to nie jest tak, że każde inne dziecko ma szczęśliwe życie tylko dlatego, że jest prawdziwym synem swojego ojca. Jedyne, co mogłoby kierować w tą stronę, że są tą samą postacią, jest sam fakt, że oboje płaczą, który też nie jest zbyt silny. Także nie wiem. Coś takiego mogłoby się rzeczywiście wydarzyć, ale nie widzę na to wystarczająco dowodów. Mimo wszystko ta dwójka to na dobrą sprawę jedyni kandydaci na marionetkę. Nie byłoby problemu, gdyby byli jedną osobą, ale że nie udało nam się tego udowodnić w żaden sposób, to przydałoby się pomyśleć, który z nich miałby być marionetką. W temacie dzieciaka z Take Cake mamy jumpscare marionetki. Dzieciak płacze tak samo jak marionetka i sam fakt, że jest to taka jedna pojedyncza osobna ofiara, wiele raczej w tym miejscu sugeruje. Jest mniej więcej zasugerowane, że jest tą pierwszą, najstarszą ofiarą. Jest cały jumpscare marionetki, więc miałoby sens, żeby to właśnie on był tym animatronikiem. Jeśli chodzi o ugryzionego dzieciaka, to zacznijmy od tego, że jest to zdecydowanie bardzo ważna postać fabularnie.
Wydarzenia z jego życia mają spore powiązanie z różnymi innymi wydarzeniami. Naprawdę, nie wierzę, że jego własne przyjęcie urodzinowe z 4 starszych dzieciaków w maskach nie ma żadnego związku z Happy's Day, w którym tak samo 4 dzieci, tak samo maski, tak samo przygotowanie urodzin dla tego 5, tylko że Happy's Day to jest ten szczęśliwy dzień, ten happy ending. W takim przypadku ugryziony dzieciak powinien być powiązany z tym najszczęśliwszym dniem, powinien być nawet więcej główną postacią w tym wszystkim. Powinien być albo marionetką przygotowującą ten dzień, albo Golden Freddym, dla którego jest on przygotowywany. Choć ma to więcej sensu, żeby był Golden Freddym, to jednak nie ma prawa nim być fabularnie. Żeby coś takiego się wydarzyło, musiałby być jakkolwiek powiązany z ofiarami z gazet, ofiarami, które zginęły, na ciało nigdy nie znaleziono. Jak wiemy, dzieciak umarł w szpitalu, umarł samotnie, niezwiązany z żadnym zestawem ofiar, więc jedyną możliwością jest, jaką tutaj widzę, to to, żeby został on marionetką. Istnieją teorie, że ta marionetka to jedna z ofiar z głównej 5 dzieci, a ten 6 dopiero robi za Golden Freddy'ego. No i takie teorie niby mają trochę sensu, ale jednak nie zgadzam się z nimi. Ta teoria sugeruje, że ten dzieciak jest jednym z 5, ale jeżeli to prawda, jeśli jest jednym z paru randomowych ofiar, dlaczego nie jest po prostu randomową ofiarą nawiedzającą, załóżmy, Freddy'ego? Jeśli jest to ofiara z głównej 5, ma to olbrzymi sens, żeby ten tutaj był zwyczajną, nieistotną ofiarą powiązaną z tym, co dzieciak marionetka planował. Stąd cały ten jumpscare. Nie widzę tego po prostu. Wracając jednak do ugryzionego dzieciaka, bez jakimś fabularnym wyjaśnieniem tego powiązania, jego strój bardzo przypomina wygląd marionetki. No i tak samo płacze jak ten pierwszy dzieciak. Dosyć ciekawe powiązanie znajduje się także w minigrach FNAF 3, gdzie w Mangle's Quest mamy ukrytą marionetkę w pozie bardzo przypominającej pozę ugryzionego dzieciaka pod koniec FNAF 4. Nie są to jakieś niepodważalne argumenty, ale jednak jest to bardzo dobry bonus do tej teorii. Scott w pewien sposób nakierowuje nas takimi małymi rzeczami na różne powiązania. Ciekawym faktem jest to, że w całej tej debacie marionetka jako dzieciak z FNAF 2 i marionetka jako ugryziony dzieciak to 2 całkowicie różne koncepty postaci. Marionetka bazowana na dzieciaku z FNAF 2 to zwyczajny dzieciak bez głębszej fabuły, który pośmiertnie pała ogromną nienawiścią do mordercy. Robi dosłownie wszystko, żeby się go pozbyć, żeby go zabić. Ta ofiara daje życie wszystkim innym, żeby razem z nim mogli dokonać zemsty na Williamie. No i cóż, ten koncept postaci marionetki żyje od czasów FNAF 2 i osobiście sam długo wierzę, że to jest prawdziwa droga. Tymczasem dostaliśmy ugryzione dziecko i całkowicie inny punkt widzenia. Zakładając, że to ugryziony dzieciak staje się marionetką, nie jest tym, który daje życie. Jak mógłby to zrobić, patrząc na to, że niektóre ofiary zginęły i nienawidziły animatroniki, zanim on w ogóle umarł? To się nie klei. Marionetka jako ugryziony dzieciak rzeczywiście ma związek z minigrą Give Gifts, Give Life. Jest tym tytułowym, który daje życie, ale jak sama minigra nam pokazuje, to nie jest zwykłe dawanie życia randomowym postaciom. Widzimy, że Golden Freddy to ten jeden konkretny, wyjątkowy. Widzimy powiązania z Happy's Day. Marionetka nie skupia się na atakowaniu mordercy, choć ma do tego całkowite prawo. Purpurowy torturował go, eksperymentował na nim, prowadził do tej podziemnej części Fredbearsów i prawdopodobnie wywoływał halucynacje gazem. Ale jednak głównym celem tego dziecka jest Happy's Day, który jak wierzę ma związek z jego siostrą, która, jak już mówiłem w poprzednim odcinku teorii, według mnie nawiedza Golden Freddy'ego. W przypadku, gdy jeden z nich jest marionetką, ma on całkowicie inny koncept i motywy, fabułę, niż ten drugi. Ciekawy temat w tym miejscu, który już wielokrotnie był wytykany, to jeżeli marionetka daje ofiarom życie, jeśli walka z purpurowym trwa tylko z jej winy, to kto dał życie marionetce? Zwykle historie horrorowe związane z ofiarami żyjącymi po śmierci mają związek z ich własnym, specjalnym, pośmiertnym celem, które muszą wykonać, niż jakaś inna, randomowa postać im to kazała. Według mnie ofiary są na tym samym poziomie co marionetka. Wszystkie tak samo. Żyją, ponieważ osobiście mają niedokończone sprawy na ziemi. Minigra Give Life nawiązuje silnie do Happy's Day. Wiesz, że marionetka naznacza tutaj ofiary, by pomogły mu w uwolnieniu jego siostry, a jednak wszystko, co się wydarzyło, to, że żyją, że chcą powstrzymać mordercę, to wszystko całkowicie ich decyzja. Ogólnie sam temat Golden Freddy'ego, dziewczynki, Majka i wszystkiego dookoła jest bardzo interesujący w tym miejscu w porównaniu do ugryzionego dzieciaka. Mamy Majka, który uwolnił swoją siostrę i które to uwolnienie, zgodnie z jego słowami w Sister Location, ma duży związek ze Springtrapem z FNAF 3
i najprawdopodobniej z Happy's Day. Dziewczynka ma związek z przyjęciem urodzinowym, związanym z ugryzionym dzieciakiem i zgodnie z wieloma teoriami jest też jego siostrą. Mamy w końcu dziewczęcy pokój we FNAF 4, prawda? No i mamy też w Sister Location całą tę lokację z koszmaru, która sugeruje, że właśnie ojciec ugryzionego dzieciaka jest Williamem. Dlatego tym bardziej to wszystko wygląda na połączone ze sobą. Zakładając, że marionetka jest ugryzionym dzieciakiem, mamy 3 członków rodziny, którzy pojawiają się w tym samym miejscu pod sam koniec historii. 3 rodzeństwa, każdy z inną rolą w najszczęśliwszym dniu. Dziewczynka, dla której to wszystko jest przygotowywane, chłopiec, który to wszystko przygotowuje, a także starszy brat, który w tym wszystkim w pewien sposób pomaga jako Springtrap. Mocno się to wszystko ze sobą nawzajem klei w tym miejscu według mnie. Jeśli miałbym to wszystko podsumować tak na koniec, mamy 2 kandydatów na ofiarę, która mogłaby nawiedzać marionetkę. Płaczące dzieci, albo ten z minigry Take Cake, albo ten z minigier FNAF 4. Według mnie jest to dzieciak z minigier FNAF 4. Ma dużo związanego z tą postacią, ma także dużą rolę w fabule, której raczej nie idzie uzupełnić żadną inną postacią, żadnym innym animatronikiem, halucynacją animatronika itd. Marionetka jest jedyną postacią, którą mógłby być, według mnie patrząc na wszystkie powiązania związane z nim w różnych częściach fabuły. Ludzie bardzo mocno uczepili się dzieciaka z FNAF 2, głównie z tego powodu, że on pojawił się jako pierwszy. Nie mówię, że z tego powodu to jest błędna teoria. Mówię tylko, że raczej jestem pewny, że kolejność między nimi miała na pewno jakiś wpływ na decyzję wielu osób. Że marionetka nie może być ugryzionym dzieckiem, bo już wiemy, kto był marionetką. Cóż, wierzę, że marionetka nie daje życia wszystkim ofiarom, tylko że każda z nich przychodzi do życia sama z siebie. Marionetka ma coś do mordercy, ale jednak nie jest to jej główny cel. Przygotowuje Happy's Day, który pozwala uwolnić się golem Freddy'emu, czyli jego siostrze, ale też jemu samemu. Wierzę też, że Happy's Day związany jest ze wszystkimi 3 dziećmi mordercy, z jego córką i z jego 2 synami. Ma to sens, że w pewien sposób i w książce i w grach Happy's Day jest przeprowadzone przez Aftonów. Ale cóż, w tym odcinku to wszystko. Patrząc na ogrom tekstu, który napisałem przygotowując ten film, wiem, że będzie to długie. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach. Ja wierzę, że marionetka to ugryziony dzieciak, ale każdy z Was może dodać jakąś cegiełkę do tej teorii, albo próbować ją podważyć, jak chcecie, jak myślicie. Także cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!